Cześć, z tej strony Mariusz z Okiem Plecaczka. Dziś zademonstruję, jak wyglądają kufry, tank-bag, torby boczne do nowego R1300 GS Adventure. Także zapraszam do oglądania. Mamy wszystko przygotowane. I po kolei kufer centralny, tank-bag, dwa kufry boczne i do tego torby na boczki dedykowane do BMW. Jeśli chodzi o tank-bag, to prezentowałem montaż tutaj tego pierścienia magnetycznego. Wcześniej mówiliśmy, że nie dokupowaliśmy w BMW tego oryginalnego tankbaga, bo mieliśmy ten z R1250 i mocowanie jest bajeczne proste, czyli mamy tutaj system magnetyczny i tak to się prezentuje. Dodam tylko, że pojemność tego tankbaga to mniej więcej 16 litrów. Jest on też powiększany o około 4 litry więcej. Tu mamy możliwość rozszerzenia. Tak to mniej więcej wygląda. A w środku dość duża przestrzeń bagażowa. Po boku mamy jeszcze dwie torebki. W tej tutaj trzymamy przeciwdeszczówki na ten tankbag, bo on sam w sobie nie jest wodoszczelny. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo taką kieszonkę. No jakieś przyda się. Tak, kolejne. A takie drobne akcesoria. Tu mamy te dwie torby. Tutaj montaż też jest bajecznie prosty. One mają pojemność 4 litrów, ładowność około 2 kg. Razem z motocyklem już przyszły elementy montażowe do tego. Czyli mamy tutaj. I też montaż jest prosty. Ciach. I zatrzaskujemy. I mamy gotowe. Do tego mamy takie dedykowane torby wodoszczelne. No to też samo w sobie nie jest wodoodporne. Trochę szkoda, ale całość mieści się w torebkach. Demontaż też jest dość prosty. Z spodu mamy linkę. Pociągamy, uwalniamy zaczep i mamy torbę uwolnioną. Także to jest jedna strona. Druga strona działa podobnie. Ciach i mamy zamontowane. Także mamy już tankbag 16 litrów bez rozkładania. Dwie boczne torby po 4 litry. Czyli mamy łącznie 24 litry bagażu. Dodatkowo zostały nam jeszcze kufer centralny 36 litrów i dwa kufry boczne o pojemności 37 i 36,5 litra. 36,5 litra ze względu na to, że mamy wydech, więc on jest troszeczkę okrojony. Prezentacja, jak to wygląda bez założonych kufrów. Od razu zaprezentuję. Kluczyk mniej więcej tak wygląda. Mamy możliwość zamknięcia, włączenia alarmu, otworzenia i dodatkowo scyzoryk do odpięcia obydwu kanap i kufrów, do czego właśnie będziemy przystępować. Tak. Kufry mają tutaj zabezpieczenie. Musimy zwolnić to zabezpieczenie. Tu od spodu spalniają nam się dwa plastiki. Mniej więcej tak to wygląda. Czyli jeszcze raz odblokowujemy. One cofają się do tyłu. I
wcześniej. Mamy tu coś takiego jeszcze, co też już jest przemyślane przez BMW. Tego typu zaślepkę z narysowanym piorunem, która przychodzi w to miejsce. Czyli jedziemy bez kufrów. Zakładamy sobie zaślepkę. Tu na kufer centralny. I tu mamy założone na kufer boczny. Także od razu zabezpieczamy tutaj obydwa punkty przed wilgocią. A więc sobie to odepniemy. I tu dodatkowo w kufrach mamy takie samo wejście, żeby tego nie gubić przypadkiem. To sobie zakładamy i mamy zawsze pod ręką. Od razu, jak już tu jesteśmy, to w środku w kufrze mamy oświetlenie, mamy gniazdo USB typu C, to później jak założę kufer, zademonstruję, jak włączę jeszcze zasilanie i centralny zamek. Tylko w tym kufrze dodatkowo tutaj dokupiliśmy siatki takie na przydasie, więc coś u góry jeszcze można zamontować. I teraz wracając już do samego montażu, odblokowujemy, pociągamy i tutaj delikatnie sobie musimy dopchać to do końca, tak żeby odskoczył kluczyk energicznym ruchem. I w tym momencie te bolce nam się zatrzaskują. Mamy zamontowany kufer centralny, otwieranie tutaj. Podnoszenia niestety nie ma jakiegoś hydraulicznego. Co odblokowujemy, musimy przytrzymać. To już automatycznie łapie. I teraz jak klikniemy sobie, jest. Kufer mamy zablokowany i odblokowany. Także tu działa centralny zamek. Mamy tak, po założeniu centralnego, tu widzicie, mam czarownicę, dlatego że tablica to też S6 Hexa, czyli po śląsku czarownica wiedźma, że mamy motyw czarownicy, kota i tu jeszcze taki mały motyw kota. Zapraszam też do śledzenia strony internetowej Okiem Plecaczka, jak i mediów społecznościowych Instagram, Facebook i YouTube. Także po zamontowaniu kufra centralnego tak to się prezentuje. Mówiłem już, że pojemność to 36 litrów. I teraz zapalimy jeszcze zasilanie. I będziemy widzieć, mamy lampeczkę i mamy punkcik ładowania USB typu C. Czyli podczas jazdy możemy sobie coś doładować w czasie drogi. Mamy oświetlenie, jak będzie ciemno. Tak mniej więcej kufer w środku wygląda. I to, co mówiłem wcześniej, siatki. Tutaj dzięki uprzejmości firmy autosiatki.pl, nie jest to sponsor, na pewno na zamówienie wymierzyliśmy dokładnie siatki, jakie chcemy i dość fajnie wykonane. Można z mniejszą kratką, z większą. Zamówiliśmy te z mniejszą, bo takie mieliśmy wcześniej i one się sprawdzają. Także tyle, jeśli chodzi o kufer centralny. No to jeszcze pewno przyjdzie jakaś torba, ale to w swoim czasie pokażemy. Tu jeszcze z przodu, jak już jesteśmy, zamontowane Chigi IO 5 dla BMW, czyli mamy nawigację z telefonu. Dodam od razu, żeby nie zapomnieć, że mamy tu jeszcze taki minimalistyczny schowek na telefon. Może go zaprezentować, zamontuję na razie. Widzicie, też jednym ruchem można nawet jedną ręką zdemontować. Mamy tutaj schowek na telefon. Zaraz sobie wezmę telefon.
Od razu też mamy tam pod spodem gniazdo ładowania. Tu już też wyposażyłem się w kabelek kątowy. Coś takiego możemy sobie podpiąć. Mamy podpięte, mamy od razu ładowanie. Wszystko fajnie tutaj sobie wymierzyłem. Kabelek to jest, o ile się nie mylę, 25 cm. Jest do kupienia na Allegro. To gniazdo jeszcze pokażę. W środku mamy taką gumową podkładkę i tam na dole to gniazdo, które też jest ruchome. Także to jest fajny patent. Możemy sobie podnieść, żeby trafić. I ten telefonik to jest Samsung S21. Mieści się bez problemu, można podpiąć zasilanie. Ktoś może zapytać, czemu nie ma tu gniazda indukcyjnego. Powiem szczerze, że jest w RTK i słabo sobie radzi. Tak bym to pokrótce określił, więc po kabelku możemy mieć. I od razu na wyświetlaczu możemy sobie wyszukać, gdzie chcemy jechać. I śmiało nas będzie to prowadziło do celu. Ale to na następnym filmiku omówimy nawigację. Także to wyłączamy. Zostały nam kufry boczne. Też posłużymy się kluczem. I tu każdy z kufrów posiada 2 zamki. Jeden do otwierania samego kufra. Tak to mniej więcej wygląda. Też system mocowania siatek. W środku już kabelki. Bo to akurat wziąłem ten kufer, który jest zasilany, który ma dodatkowo port zasilania. I tu standardowo też musimy zwolnić, odchylić. Widzicie, tu te blokady się poruszają i możemy mocować. Najpierw ściągając tą zawleczkę, o której wcześniej mówiłem. I mamy zapięty, czyli tu mamy zamknięte to wszystko w ręku. Mamy kapselek, ale postaramy się to umieścić. Przekręcamy, żeby się to zablokowało i sobie sieci. Tu znowu siatki zrobione pod zamówienie. I tutaj w środku już od razu pokażemy. Mamy gniazdo USB-C, czyli w centralnym kufrze i w bocznym mamy zasilanie do naszego sprzętu audio, wideo. Pojemność tego 37 litrów. Są jeszcze tutaj nadstawki, które powiększają o 10 litrów każdy z tych kufrów. Czyli mamy łącznie 3 zamki, następne 2 w kolejnym kufrze. Czyli najpierw odblokowujemy sobie, pociągamy i zakładamy. Trafiając tutaj od góry i na dole. I teraz mam nadzieję, że ładnie będzie widać. Tutaj mamy ten języczek. Pociągamy, wchodzi pod spód, kluczyk odskakuje i mamy kolejny kufer. O pojemności 36,5 litra. Jak widzicie, jest tu taki uskok pod rurę wydechową, aczkolwiek myślę, że zmieściłoby się to bez problemu, żeby był takiej samej pojemności jak ten drugi. Jest troszkę miejsca mniej, ja to się śmieję, że to dla mojej żony. Tutaj nie mamy żadnego gniazda. I tak to wygląda. Niczym nie wyłożone, standardowo siatka na jakieś przyda się. Też w tym kufrze zamontować można tą zaślepkę. Mówię, jest to dość przemyślane. I też przedłużkę
Jak przyjdą, bo czekamy, bo bardzo ciężko z tymi akcesoriami do R1300. Nie ma jeszcze oparcia pasażera, które miało być. O, nie ma tych przedłużek, które też miały być. I tak to się prezentuje. W całości już pokazuję. Patrząc od tyłu motocykla, mamy kufry boczne, centralne. Tu od razu dopowiem, bo mierzyłem odległość od jednego kufra do drugiego. To jest 105,5 cm. Przy kierownicy mamy 103,5 kierownicy i tych wystających komory, czyli tutaj. Tu mamy najszersze punkty i mamy 2 cm różnicy. Czyli nie do końca tak, że jak przejdzie kierownica, to i przejdą kufry, tylko musimy bardziej uważać tutaj w manewrowaniu pomiędzy samochodami. Tak to się prezentuje z tyłu. Po bokach tankback, boczne torby. Widok z pozycji kierowcy. I tak to wygląda. Tankback nie przeszkadza. Tutaj można swobodnie skręcić kierownicą z jednej strony, z drugiej strony. Także jeśli chodzi o sposoby pakowania, myślę, że wystarczające. Do kufrów bocznych jeszcze można coś przykroczyć. Tutaj można dokupić jeszcze takie metalowe uchwyty, czy metalowe dostawki, które mają uchwyty do ściągania. Gdzieś zrobiłem przebitkę, jak to mniej więcej wygląda. Może ze strony producenta, także z jednej, z drugiej strony. Tu pod tymi takimi gumowanymi zaślepkami mamy też 2 filtry powietrza. Gmole. Się śmiałem tak na prezentacji, że od razu to są spacerówki na takie dłuższe podróże. Jak widzicie, skarpetki też z motywem motocykla, żeby nie było motocyklista pełną gębą. Ten piękny aluminiowy bak. Motocykl jeszcze pójdzie do oklejenia pod koniec lutego, początek marca. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, chcecie się czegoś dowiedzieć więcej, to zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.